Niby takie małe auto. Ja mam miejsce na wszystko. Okularki, napoje, piernaty, pierdółki. Wszędzie każda przestrzeń wykorzystana plus. Tak? No kurde, tak samo tu. Ciekawe to. W wielkich autach mało miejsca, w małych autach dużo miejsca. Przejedźmy się tym Hyundaiem. To jest bardzo ciekawy samochód, dlatego że jest dobrze wyposażony. On ma tutaj 57,9 kW, czyli ma takie 80 koni. Jest to 3-cylindróweczka. Roczny samochodzik z bardzo małym przebiegiem, niecałe 6000. No to zmiana biegów w tym automacie odbywa się tak, no za każdym razem jest to szarpnięcie, aż mnie dziwi. Brakuje mi tutaj trybu sport, żeby ten gaz, no troszeczkę mnie tutaj szybciej reagował. Nie? Wciskam gaz i najpierw hamuję prawie, że i dopiero ruszam. Tak jest zamachnięcie i dopiero jazda. Mogę podgrzać kierownicę, mogę podgrzać stołki. Cichutko tu. Prosta oczywiście klima. Ulubione migacze. Znowu się bardzo cieszę, że jestem w jakimś zupełnie prostym, spokojnym samochodzie. Oj, autostop mnie tutaj zmiażdżył po prostu z tym ruszaniem spod świateł. Trzeba go chyba wyłączyć, ale jest guziczek, łatwo dostępny, znalazłem to natychmiast. Powiem wam, że mi jest tu tak milusio. Mam tu elektryczne szyby z przodu, do tego kierowcy w automacie i jak to w Hyundaiach. Ta szyba jedzie, jej się chce jechać, jedzie szybko. Asystent pasa w ogóle mnie tutaj wspomaga. Czy ja to mogę gdzieś wyłączyć? Mogę. No i proszę, jest nawet samokierowanie, jest kółeczko i auto trzyma się na środku pasa. Mamy tu tempomacik. Zobaczymy, jak to na autobandziurze potem się będzie zachowywać. No, pierwsze wrażenie z misią pysią i 10. Tu mnie wkurza strasznie, nie? Że ja na lewą nogę prawie ją trzymam prosto i tu jest twardo, twardusieńko wszystko, no wiadomo. Już mnie boli tu kolano, no lędźwi nie mogę wysunąć, fotel się troszeczkę zapada, ja lubię jednak jak tu jest wysunięte, no ale to tylko tyle. No więc mi tu tak, nie brakuje miejsca, mam tu wygodnie. Wygodniej jak w tych większych autach mogę sobie tutaj łokieć oprzeć. No taki profil, akurat taki, że mój kolec specjalnie się tam gdzieś wbija, że mnie to irytuje. Jest automacik, mam grzanie, jest mi tu cieplusio. Dźwięki to są te same co we wszystkich Hyundaiach, tak? No przyspieszenia to specjalnie nie ma, ale to ma urok, będziesz mniejszym autkiem. Jakby tam komandosi siedzieli pod maską. Walczcie! Fajnie! Ale mi się podoba. No tutaj czuć już, nie, że upakujesz dodatkowe osoby i tych koni z 80 robi się nagle 70 albo 60. No ale przecież takiego auta nie kupujemy po to, żeby się ścigać, tylko po to, żeby zaoszczędzić pieniądze, po to, żeby było oszczędnie z paliwem. To się zaraz okaże, czy to auto jest oszczędne. No nie wygląda to auto prestiżowo, bo to jest malutki samochodzik, ale powiem wam, że jest bardzo przyjemne, skuteczne, zwrotne, łatwo tym zaparkować. Bym powiedział takie miejskie auto z taką opcją pojechania w jakąś traskę. Mam złotą myśl, mam słabość do prostszych samochodów. Wygodny bardzo fotel, twardy fotel. Tutaj narzekałem, że jest zapadnięty na lędźwiach. No może rzeczywiście nie jest jakiś specjalnie wypukły, ale to nie jest jakiś dziura. Przede mną wita mnie tutaj tego typu wyświetlacz, który bardzo jasno pokazuje, co potrzebuję. O! Ja tu sobie mogę puścić klimatyczną muzyczkę w tym samochodzie. Ćwierkanie ptaszków, wszystko jest. To też bardzo proste menu. Naszukałem się Apple CarPlaya bezprzewodowego i tutaj jest taka funkcja telefon projekcja i jest napisane, że musisz to zrobić po kablu. Nie mam tchórzołapki, czyli jestem nieustraszony. Stwierdzam, że to jest prawdziwa skóra. Oczywiście. I ona dlatego ma taką właściwość lepną do mojej skóry, skóra do skóry, ciało do ciała. Mamy tutaj lampesie z przodu, z tyłu już nie ma. W ogóle to wszystko, gdzie nie dotkniesz, spasowanie, są same plastiki i tu nic nie trzeszczy. No nic, po prostu nic nigdzie. Nowhere. To jest po prostu zespawane wnętrze, genialne. Pojedziemy sobie w bardzo fajne miejsce niedaleko stąd, czyli na lotnisko Zurich. No to stańmy sobie tutaj pod tym lotniskiem i zobaczmy to bardzo interesujące wnętrze, dlatego że, jak już widzieliście na samym początku, tu jest bardzo dużo schowków. Nasze telefoniki. Zobaczcie, wsiadasz sobie do tego auta
tak jak ja, wsiadłem, nie miałem tutaj specjalnie żadnej opcji, oprócz takiej, czyli indukcja na MagSafe'ie. Kręcisz, to się zaciąga, trzyma się bardzo solidnie. Dziękuję, proszę bardzo. I mam uchwyt na telefon. I to się trzyma świetnie, tak? Do tego podłączam sobie tu. I problem z głowy. No niemniej jednak, powiedzmy, nie mam tego, tak jak nie miałem. Położysz sobie tutaj duży telefon, mały telefon. Dwie osoby se tu położą telefon. Tak, w drzwiach mamy klasyczne hyundaiowsko-kijowskie półeczki. No niemniej jednak szkoda, nie rozumiem zupełnie czemu jest tak wąskie, bo to by zupełnie rozwiązało problem telefonu, tak? Gdyby to było troszeczkę dłuższe, no więc no nie włożysz tak telefonu, tak? To jest mały, to jest duży. Do tego pasażer wrzuci sobie telefon tutaj, będzie mu trochę jeździł, duży, mały. Zobaczcie, ile tu jest miejsca, tak? No genialne po prostu. Do tego porządna szuflada na różne pierdoły. Tu jest do tego taki próg, że przy przyspieszaniu, tak, z tej półki oczywiście nic się nie wysunie. Na okularki niestety nie ma tu uchwytu, więc ratuje nas co? Chiński gadżet. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym? To się w pale nie mieści. W Santa Fe nie wejdzie, a 1,5 litrowa butelka w i10. Tak? No to jest absurd. To jest po prostu absurd. Najmniejsze auto mieści wielką butelkę, a największe auto nie mieści największej butelki. Tu mam dodatkowe takie, tu jest schoweczek, ale żem się przeliczył. USB-C, kolejny schoweczek, 2 uchwyty na napoje, jakie tylko takie wąskie widzę, ale termosik 0,5 litra, proszę. Da się, ty, panie Mądraliński. No i jeszcze te telefony, tak? Tu sobie rzucisz telefon bez problemu, duży, mały, tak? To jest w ogóle pochylone troszkę do przodu, więc on tak z automatu nie będzie się przy przyspieszaniu najprawdopodobniej przesuwał do tyłu. Aczkolwiek to jest wszystko plastik, fantastik. I dlatego fantastik, że weźmiesz to, przejedziesz szmatą, nawet jak coś tu rozlejesz, kapniesz kawą czy czymś i już będzie czyste. No to są zalety, tak, prostych samochodów i prostych wnętrz. Z telefonami siadasz, jedziesz, nie ma problemu. Jak chcesz Apple CarPlay, Android Auto, taki musisz mieć kabel. A ja go teraz nie mam. Już mam wszystkie USB-C. Do tego mamy klasyczny kluczyk. No to jest taka zmyłka, bo ona tylko odryglowuje klapę, ona lekko odskakuje, a łapą już trzeba pociągnąć. Co też jest dobre, tak, wiadomo, bo se tę klapę szmajśniesz, hold. No to tak se migło i jest odblokowane, tak? Zobaczcie, ile to trwa. No która elektryczna klapa zamyka się i otwiera tak szybko? Spoiler, żadna. No więc, wszędzie tu mamy plastiki. To jest wszystko jeden odlew, stąd dotąd. Tak? Tu się postarali, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało, to jest jakiś tam plastik. Mamy regulację świateł, można wyłączyć trakcję. Tu mamy fajne pokrętła, fajniejsze moim zdaniem rozwiązanie niż to, tak? Gdzie chcesz sobie dać na gębę na przykład do góry, a w tym momencie już zamknąłeś nadmuch, więc takie coś już jest lepsze, tak? Bo sobie dajesz na gębę i dopiero regulujesz. Sobie chodzi ludzik w budkach. Tak, no tu jest wnętrze oczywiście plastikowe, co powtarzam, jest ważne, kiedy żrysz na przykład w samochodzie sporo. Doszedłem już do wniosku, że skóra jest prawdziwa, widać to po takich tutaj zagnieceniach, zobaczcie, niedoskonałościach. Jak ktoś wiele już skórę gdzieś tam oglądał, no to raczej rozpozna, tak? Poza tym zobaczcie, jest to skórzana kierownica. Fizyczne guziczki, tu wciskamy, żeby wyłączyć pikanie o przekroczeniu prędkości. Daszki sobie tu mamy, nie odsuwa nam się tutaj. Tu są jakieś literki, to się musi odsuwać w bok. Odsuń się, chcę, żebyś się odsuwał. No nie odsuwa się niestety. Szkoda, nie ma lampeczek żadnych. Musisz się malować w dzień, ani tu, ani tu. Ale jest przynajmniej lusterko, jedno i drugie. Ciekawe, u kierowcy jest zasuwane, u pasażera nie jest zasuwane. Macie pomysły dlaczego? Ja mam, ale nie powiem. Tchórzołapkę mamy jedną, czyli jedna osoba w tym aucie ma prawo się czegoś bać. Tu mamy za to haczyki z tyłu. Że okularki wozisz, rzucisz tu. Nie ma tu schowka jako takiego. Miejsca też nie brakuje. Zobaczcie te fotele i te materiały, nie? Tani materiał, ale on jest twardy w strukturze. Gwarantuję wam, że po przejechaniu 100 000 kilometrów nie będzie tu wygniotek jak na skórze, tak? Nic nie będzie widać, po prostu. Jak przetrzesz to szmatą, raczej nie jest jakaś bawełenka, raczej sztuczny materiał i właśnie dlatego on zachowa bardzo długo witalność. Zagłóweczki sobie możemy machnąć, oczywiście w górę i w dół, regulacja pasów.
jest wizualna. Wygląda, jakby to się podnosiło, opuszczało, nie? No ale tak nie jest. Jasna podsufitka, kierownica tylko góra-dół. No i siedzę sobie tu wygodnie. To są leciutkie drzwi, więc tutaj nie spodziewałbym się, że one się będą tak delikatnie zamykać. Troszeczkę siły trzeba użyć. Ale jak już użyjesz zawsze tej samej siły, spodziewaj się zawsze tego samego, nie? Rezultatu. Bym powiedział nawet, że leciutko się to wszystko zamyka. No i teraz mam tyle miejsca sam za sobą. Nie wygląda jakoś na przesadnie dużo. Witamy Swiss. Tak, niemniej jednak siadłem se. Tutaj oczywiście nie ma nic, więc jak tu kopniesz kierowcę, to jemu się ostro dostanie w plery, więc go nie kop. No ale ja tu jestem w stanie spokojnie usiąść, raczej pionowo. Aha, no i wolałbym, żeby mniejszy kierowca za mną jechał, dlatego że wtedy mógłbym się troszeczkę przesunąć do przodu, tak? I miałbym więcej miejsca na głowę. No jeśli takie dwa typy jak ja pojadą jeden za drugim, no to tutaj brakuje mi miejsca na głowę. No ale przesuńmy sobie ten fotel pod jakąś drobniejszą osobę, powiedzmy. Nie? Robi się tutaj już luźno, obniżam się i jeszcze mam miejsca nad głową. No tak, no zawsze coś za coś. No niemniej jednak fajna, wygodna, twarda kanapa. Ten sam materiał. Mamy tu Isofixy, ale tym zajmiemy się później. Już dawno nie widziałem szyb na korbkę. No to jak już mamy szybę na korbkę, zmierzmy ile obrotów. Raz, dwa, trzy. 4 pełne obroty do zamknięcia szyby, ale test! Nie ma tu żadnych kieszonek. Jesteśmy skazani tylko na to. Nie? Tu oczywiście coś wejdzie. Okularki. Telefonik też tu rzucisz i naładujesz. No niemniej jednak, przez to, że tu jest tak bidnie z tym miejscem na telefony, to samo tu. O, British Airways, witamy. Tak, tutaj też no nie jest to miejsce na telefon. No ale słuchajcie, przecież mamy naszych przyjaciół z Chin, którzy produkują następujące gadżety. Nie masz uchwytu na telefon? Już masz. Nikt nikomu nie zabroni przecież przykleić czegoś do szyby. Masz kolejny uchwyt, tak? Chcesz mieć tablet? Proszę bardzo, będziesz mieć tablet. Nie widzę problemu. Jedno akcesorium za 30 zł i problem telefonów rozwiązany. Aczkolwiek no brakuje mi tych kieszeni, brakuje. No i brakuje mi jakiegokolwiek uchwytu na napój. Niestety. Kanapę mamy dzieloną, bym powiedział 55 na 45, no i tyle bagażnika, ale to później. To jest przedni fotel pasażera, przesunięty na maksa do przodu. No tu sobie, nawet mam za daleko, żeby tu nogi oprzeć, nie? Mogę sobie spać, a tam z przodu no jeszcze jakiś, powiedzmy, bardzo drobna osoba usiądzie. No to dobra. Z bagażniczkiem tu jest tak, to jest waliza grande, tak i w zasadzie to tyle. Jakby tą półkę wyjąć, to zmieścimy tu jeszcze kabinówę i luzik, nie? Czy w górę nam się zmieści? No, jak się dociśnie, tak to nawet zmieścimy taką walizę w pionie, czyli dwie takie walizy zmieścimy sobie tutaj. Kabinówy. No to jest troszkę przechyl, nie? Zobaczymy, czy to się dociśnie. Nie dociśnie się. Czyli kabinówy. Kurczę, gorzej niż tamte. Nieforemnie tu jest. Na płasko. Tu dwie, ale tu już więcej dwie nie. No tak na styk, powiedzmy. By kółeczkami pomyśleć, to ze 4 takie by tutaj weszły. Zobaczmy, jak jest z wózkiem. No, bardzo wesoło z miejscem to tu nie jest. Nie wiem, czy to się zamknie. Podejrzewam, że nie. Nie ma szans. No to jedyna opcja, wyjąć kółka z ramy. Bez problemu się zamknie. Tak. No i gdzieś to upchnąć jeszcze. Tam się upchnie. Zobaczmy. O, teraz. No tutaj centymetry decydują. Tak, czy to zamkniemy? Tu zamkniemy już. No w porządku, wlazł wózek, no ale to jest naprawdę na styk. Kółka sobie wrzucamy bez problemu już.
No malutki bagażniczek albo malutkie auto. Tak to wygląda z fotelikami dla większych dzieci. Bez problemu. To jest fotel pode mnie, więc oni tu mają na nóżki miejsce. Zresztą ja sam za sobą siedziałem bez problemu. Natomiast, żeby tu wszedł taki fotelik malutki, no to siedzenie już musi iść totalnie do przodu. Czy ja tu jeszcze usiądę? Będzie usiądę. Na maksa fotel do przodu, tak? Dotykam trochę kolanami, ale mogę teoretycznie jechać. No i mamy tu już rozłożony, tak? Na płasko fotelik dla dziecka, który możemy jeszcze złożyć, tak? I tu teoretycznie jakby ten pałąk dać prawidłowo do góry, no to jeszcze ten fotelik można troszeczkę, ten fotel można trochę do tyłu przesunąć, więc jest nieźle. Natomiast ojej, między te foteliki nie da się usiąść, tak? Bo tu jest miejsca na jedną rękę. Nawet nie będę próbował, zresztą nawet nie mam jak spróbować. A no spróbujmy, no już niech będzie. No nie no, wlazłem tu. Zmieszczę się, nie? No ale między foteliki, sami widzicie, nie? Nie zmieszczę się. Tutaj nikt nie usiądzie już pomiędzy, nawet małe dziecko. No po prostu. Mimo, że to jest płaściusieńko, tak? Jest dużo miejsca na nogi. I tu też jest dużo miejsca na nogi. No do tego dodajmy, że tutaj nie ma żadnego portu 12V, tak? Port 12V to nie jest też to, tylko dopiero tam. Więc trzeba by sobie tutaj między tymi siedzeniami na przykład przeciągnąć kabel. Jeśli jest dość długi, to starczy do jakiejś torby lodówki. Jeśli nie, to nie starczy. Natomiast jakieś, wiecie, torby tego typu, plecaki, tak? Tego tu wejdzie całkiem sporo. 3 duże torby zakupów tu tutaj spokojnie wejdą. O, leci nasz polski lot. Fajnie, lubimy się z Hyundaikiem. Co mnie teraz na takiej bardziej mokrej nawierzchni jeszcze naszło, tudzież naszło moje uszy, to, że słyszę szumy toczenia z bagażnika. Z przodu prawie nie, z tyłu znacznie bardziej. Co jeszcze? I już mi się rzuciło w oczy, nie? Krawężniki, podjazdy i ogólnie zawieszenie pracuje cichusieńko, kulturalnie, tak? Bardzo dobrze zestrojone. Nie bardzo mnie tutaj coś przeszkadza w zawieszeniu, tak? No, Szwajcaria też nie ma dziurawych dróg, no niemniej jednak na takich właśnie krawężniczkach, o, mamy przejazd, nie hamujmy tu za bardzo. Nie? Wszystko tak kulturalnie tłumi ten samochód, mimo tego wyciszenia z tyłu, takiego se. Zrobimy sobie nagłą zmianę pasa ruchu, nie, przy 50. Oj! No jest też ślisko, tak? I to są małe kółka, więc ta przyczepność jest jaka jest. Więc to auto po prostu mi sobie z siłą odśrodkową według praw fizyki po prostu uciekło. 0-100. Nawierzchnia jest troszkę śliska, no ale taki dzień. Tutaj fajerwerków nie będzie. No to zobaczmy, co to autko potrafi. No to już jest powtórzony wynik, tak? To jest wynik ważny i to jest 17,34. Pojedziemy sobie 120. Wychodzi takie 67,5, 68. Bardzo głośno tu nie jest, jak widzicie. Teraz po takich dróżkach już na w pełni rozgrzanym silniku to mi wyszło spalanko 5,5. Przy takich 70-60 km na płaskiej drodze zeszliśmy nawet do 3,7 litra. W miarę płasko spalanie wyszło 7,1 przy 120. Przy wsiadaniu przyznam szczerze, że się trzepłem właśnie już któryś raz w kolano. No także wiecie, no im większy człowiek, tym będzie gorzej, ale źle nie jest. Nie, zobaczcie co robię z łapą. No brakuje mi tu podłokietnika, znaczy. O, pikanie, zobaczymy czy to zafunkcjonuje. Trzymam. Proszę bardzo, i jestem wyłączony z tym pikaniem. Zdarza mi się troszeczkę bardziej w tym aucie jak w innych czuć spaliny, na przykład na postoju, że potrafię nawiać z tego samochodu własne spaliny, tak, bo stałem w takim miejscu, gdzie nic innego nie stało. No ogólnie, nie? Tutaj też byłem w takim miejscu, gdzie sporo aut jeździło i tych spalin mi tutaj troszeczkę naleciało do tego auta. Nie wiem, czy to jest kwestia filtra kabiny, czy najzwyczajniej w świecie przypadku. Nie, niemniej jednak, no ja teraz cały czas czuję spaliny. Dużo tu aut jest, ale w innych autach nie czułem spalin w ogóle. I jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Ten system, on ma te same cechy, mimo że to jest mniejsze i tańsze auto, co te systemy w droższych Hyundaiach czy Kiach. Że tutaj, nie? Zwłoka jest zawsze identyczna. Kocham to po prostu. Ja wiem, że wsiądę do Hyundai albo Ki i ja wiem zawsze, ile to będzie trwało, tak? To kliknięcie. Zobaczcie, nie?
jest totalnie responsywne. To nie jest błyskawiczna reakcja, ale to nie jest też wolna reakcja, tak? Ja sobie tu spokojnie wszystko znajdę. Wiem, gdzie jest jeden przycisk Home, tak? Mam jasne, przejrzyste menu. No mają tu moc. Więc audio jest bardzo głośne i co mnie ciekawi bardzo, że słuchajcie, tak jak na przykład w Kudze jest taki kłopotek z audio, że jest sygnowane Bang & Olufsen, a to jest chyba tylko ten głośnik, bo na drzwiach już nalepek nie ma i tylne głośniki są znacznie słabsze niż przód. Tak tu, to jest zbalansowane, słuchajcie, tylne głośniki napierdzielają równo jak te przednie. Seryjne, zwykłe audio, nie? To mnie czujniczek ostrzega, że ja nie trzymam kierownicy, a trzymam. Troszkę już czuję najgorszej nawierzchni, nie, że to autko podskakuje jak taka mniejsza piłeczka, ale na dobrym asfalcie, równiejszym, ten efekt jest już dużo mniejszy. Właśnie mi tutaj autko pokazało z czujników opon, że jest niski stan. To błąd czujnika, czy nie? Zweryfikujemy sobie to zaraz na jednej stacji. No warunki pogodowe nie zmieniły się jakoś drastycznie, nie? Co jest typowe dla czujników, że jak tam coś się zmieni, no to one od razu pokazują co innego. Bywa tak. W Skodzie na przykład tak było permanentnie po prostu. Ja pierdykam, wyjazd z podziemnego garażu, już ci w dyskoteka, że ty nie masz powietrza albo że coś tam. Może to jest to samo, zobaczymy sobie. Sprawdzamy. Raczej podobnie wszędzie. No ewidentnie błąd czujnika, bo wszędzie mamy niecałe 3. On mi nadal tutaj informuje mnie o niskim stanie napompowania. No tak to z tymi czujniczkami jest. No to słuchajcie, jedziemy sobie oddać ten samochodzik. Bardzo się z nim oczywiście polubiłem. Nie zawiódł mnie specjalnie na niczym. Jedyne co, powiedzmy, z takich rzeczy, które mnie irytują, no to przyspieszanie. No, zmiana z 1 na 2 to jest, potem z 2 na 3 i to takie, to jest denerwujące. Kolejna rzecz, no to jest ten czujnik opon, który tutaj cały czas nie odpuszcza, twierdzi, że mam za mało powietrza w oponach. I mi się tu cały czas świeci i mnie niepokoi, a w oponach jest prawidłowe ciśnienie. Czy coś jeszcze? No co do spalania, słuchajcie, no tutaj na tym odcinku, tak, Gold Coast sobie jedziemy, no to zobaczcie sami, tak, 9 km, 5,5 litra spala to autko, no to jest najmniejszy Hyundai, a największy spala tutaj poniżej 5, tak, Santa Fe potrafię zejść tu do 4,8, 4,9, no ale nie mówmy, że 5,5 litra to dużo, nie? Milutki jest to samochodzik, słuchajcie, w miarę żwawy, jak na te 80 koni, to przyznam szczerze, że to zupełnie wystarcza do takich codziennych zadań, nie, na zakupy pojedziesz. Widzieliście, 2 foteliki zmieszczą się z tyłu, tak? Tutaj jakby drobniejsza osoba usiadła, no to nawet 2 skorupy wejdą do tyłu. 2 małych dzieci przewieziesz, czyli powiedzmy, jak mamy taką sytuację, że babcia ma mniejszy samochód i bez problemu wozi wnuki, no to tutaj takim autkiem też. Tak, starsi ludzie, taka jest moja obserwacja, często lubią sobie jeździć mniejszymi autkami, to im to absolutnie auto wystarczy do takich zadań właśnie. Pomóc rodzince, powozić wnuczki. Żeby się odważyć, żeby to było główne auto rodzinne, to nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy byście się odważyli. Z takim bagażnikiem, nie? Z 2 dzieci powiedzmy małych, z 2 dzieci większych. Spoko, no jeszcze boks by trzeba tutaj jakiś dać. Gdzieś tam by zajechał, no pomalutku i na spokojnie. No niemniej jednak trzeba się z tym liczyć, że to auto inaczej będzie hamować, inaczej będzie przyspieszać, jeśli je obciąży, tak? To czuć bardzo, że te 80 koni to jest... No, także nie wiem, czy bym się odważył, chyba by się nie odważył, jakbym nie musiał. Kogoś pojechać, z lotniska odebrać, 2 duże walizy tam wejdą, widzieliście, nie? W pionie. Sprytny samochodzik, naprawdę. 5,2 nam zeszło paliwko tu na Gold Coast'e. No to cóż mogę wam powiedzieć? Najmniejszy Hyundai, największy już jest na kanale. Łagodniej tego traktuję oczywiście z krytyką, bo jest to mniejszy samochód, jest to tańszy samochód, ale za to bardzo sprytny. Miły spędziłem dzionek z Hyundaikiem. Jeśli się sadzicie na tą furkę, to naprawdę jest godna polecenia. A ja tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia!